Argentyna. Kraj tanga, gwiazd futbolu i papieża Franciszka. Czy komukolwiek jednak kojarzy się on z żużlem? Zapewne nie, a jednak ten emocjonujący sport zdołał dotrzeć nawet tam, a kilku miejscowych zawodników miało okazję spróbować swych sił na europejskich torach przeciwko światowej czołówce. W jakiej więc kondycji znajduje się obecnie Speedway, w tym jakże egzotycznym dla tej dyscypliny państwie? Warto zacząć od samego początku. Jak żużel w ogóle dotarł do Argentyny? Jest to w końcu jedyny kraj Ameryki Południowej, w którym jakkolwiek on funkcjonuje. Co wielu może zdziwić, nie jest to tam nic nowego, a zawody organizowane są od samych początków istnienia Speedwaya. Już w 1930 roku odbyły się pierwsze mistrzostwa krajowe. Wygrał je zawodnik ze Stanów Zjednoczonych Roberto Cigrand, motocyklista znany z pobicia ówczesnego rekordu najwyższej osiągniętej prędkości na jednośladzie w Ameryce Łacińskiej. Ojcem argentyńskiego żużla, jak wynika ze źródeł, był prawdopodobnie Albert John Hunting, wynalazca, przedsiębiorca i promotor Speedwaya z Australii. Jedna z najważniejszych osobistości tego sportu na antypodach. Po sukcesach w swoim kraju przymierzał się do rozwijania skrzydeł w Wielkiej Brytanii, ale szybko zorientował się, że działanie utrudnia tam biurokracja i wewnętrzne konflikty między organizacjami motocyklowymi. W lipcu 1929 roku postanowił przenieść się do Argentyny. Nie bez powodu wybrał akurat ten kraj, bowiem już wcześniej go odwiedzał. W końcu, w grudniu tego samego roku, otworzył tor Huracan Speedway w Buenos Aires, stolicy państwa. Na pierwsze zorganizowane zawody zaprosił znanych mu dobrze zawodników, którzy jeździli dla niego w innych krajach, a więc Australijczyków, Brytyjczyków i Amerykanów. Dyscyplina ta została pozytywnie przyjęta przez latynoską widownię. Pojawili się też pierwsi śmiałkowie, którzy chcieli spróbować swych sił w tym sporcie. W 1931 roku AJ Hunting zorganizował World's Championship Series, które zapisało się w historii jako jedno z pierwszych nieoficjalnych mistrzostw świata na żużlu. Ponownie zaprosił na nie Australijczyków, Brytyjczyków i Amerykanów, ale swoje odjechali wtedy też pierwsi zawodnicy lokalni, w tym Juan Pagano, któremu jeszcze w tym samym roku udało się wygrać mistrzostwo kraju, a według niektórych źródeł w późniejszych latach jeździł także w Anglii. Nagrodą w World's Championship Series było $5000. W zawodach triumfował Amerykanin Lloyd Sprouts Elder. Na świecie turniej ten nie odbił się wielkim echem, a jeśli już, to opinie były niestety negatywne. Brytyjska prasa wypominała, że nie ma sensu tworzenia zawodów w systemie każdy z każdym, kiedy w obsadzie są z jednej strony ikony dyscypliny, takie jak wspomniany Lloyd Elder, a z drugiej lokalni, mało doświadczeni rajderzy, którzy nie mogli im w żaden sposób zaszkodzić. Nie zniechęciło to jednak argentyńskich entuzjastów i dalej kontynuowali rozwijanie tego sportu, nawet wtedy, gdy zagraniczni działacze zaczęli się wycofywać. Do końca lat 30. pojawił się kolejny obiecujący zawodnik, Juan Salatino, który wygrał Mistrzostwo Argentyny 4 razy z rzędu i który miał okazję wyjechać do Europy. Niestety podczas przygotowań do zawodów w Anglii uległ poważnemu wypadkowi. Z jego motocykla spadł łańcuch i omal nie odciął mu nogi. Trafił potem na 2 miesiące do szpitala. Nie zniszczyło to jednak jego ambicji, a po powrocie do domu miał przed sobą najlepsze lata kariery. W kraju powstawały nowe ośrodki żużlowe. Na przełomie lat 40. i 50. zaczęły triumfować lokalne legendy, m.in. Oscar Santos Stefano, nazywany przez kibiców El Diablo Negro, Czarny Diabeł, który według argentyńskiej prasy przyciągał na stadiony nawet 60 000 ludzi. Czy choćby José Milosi, o pseudonimie La Brucha, czarodziej, o ściganiu z którym niemiecki zawodnik Stefan Desser mawiał: nie chciałbym mieć go za sobą. W 1946 roku założono pierwszy argentyński klub, Ferrocarril Oeste w Buenos Aires. Od tego momentu Speedway stał się tam czymś więcej niż tylko ciekawostką i wpisał się w świadomość mieszkańców. Kolejny przełom w argentyńskim żużlu przyszedł na przełomie lat 1954-55 na torze La Pista Roja należącym do klubu Villa Mitre w Bahia Blanca. Po polsku Pista Roja znaczy czerwony tor. Nazwa pochodziła od koloru jego nawierzchni, którą tworzono z rozdrobnionej cegły.
Inicjatorem organizowania tam żużla był Antonio Miranda. Na początku zawodnicy jeździli jedynie na silnikach o pojemności 125 i 150 cm3. Pewnego dnia zawodnik Hector Santin przyprowadził na stadion motocykl z silnikiem 350. Miranda, zafascynowany jego możliwościami, postanowił zaopatrzyć się w mocniejszy sprzęt. Pojechał więc do Buenos Aires i zakupił kilka 500. Już niedługo po tym odbyły się pierwsze zawody w tej kategorii. Od tamtego momentu organizowano osobne turnieje dla silników 125 i 150 cc, a osobne dla 500 cc. Dla Mirandy priorytetem było przede wszystkim rozwijanie i rozpowszechnianie 500. Sam więc na nich trenował, tak jak i reszta zawodników z klubu. Szybko okazało się, że są strzałem w dziesiątkę, a rajderzy z Buenos Aires nie mieli szans z tymi z Bahia Blanca. Tak narodziła się stolica argentyńskiego żużla. Sukcesy sprawiły, że na ich stadionie zaczęto organizować mistrzostwa krajowe. Przez kilka następnych lat prym będą wieść w nich a jakże członkowie klubu Pista Roja, wspomniany Antonio Miranda, ale także Julio Zecchi, Edgar Castellano czy wspomniany Hector Santin. W latach 60. zadebiutują tam zawody na silnikach klasy 100 cc. Dominacja Bahia Blanca sprawiła, że z czasem Speedway zniknął z Buenos Aires, a ostatnim funkcjonującym tam klubem było Nuevo Chicago. Lata mijały, a argentyński żużel nie spoczywał na laurach. W latach 70. na torach królowali Ricardo Meabe, a także Horacio Seferino i Lacqua czy Juan Carlos Curcio, których zacięta rywalizacja przyciągała na stadiony więcej kibiców niż piłka nożna czy siatkówka. Dzięki rosnącej popularności czarnego sportu powstawały kolejne kluby i tory, jak chociażby Sporting i Rosario w Punta Alta. O zawodach rozgrywanych za oceanem robiło się coraz głośniej na świecie, przez co znalazło się wielu zawodników z Europy, którzy chcieli wykorzystać je do podrasowania swych umiejętności. Napływ żużlowców z zagranicy zaczął się w latach 80. i 90. W Ameryce Południowej jeździli m.in. Austriak Walter Grubmüller, Włosi Giuseppe Marzotto, twórca słynnych silników GM, czy Armando Castagna, Anglik John Davis, Niemcy np. Gerd Ries i Stefan Desser, a nawet Niemka Tania Ilkel, czy choćby najbardziej zasłużony żużlowiec ze Szwajcarii Marcel Gerard i wielu innych. Zwiększyło to poziom i prestiż turniejów, przez co coraz lepsi stawali się również argentyńscy zawodnicy, bo znaleźli nareszcie godnych przeciwników. Spośród nich warto wymienić choćby Emiliano Sancheza, pierwszego znaczącego na świecie rajdera z Argentyny, który jeździł regularnie w lidze angielskiej i dzięki włoskiej licencji ma na koncie występy na drużynowych mistrzostwach świata oraz dwukrotne mistrzostwo Italii. Jednak Sanchez przez większość swojego życia mieszkał w Niemczech. Pierwszym zawodnikiem typowo z Argentyny, który ścigał się w Europie i to z sukcesami, był Carlos Villar, gwiazda angielskiego klubu Berwick Bandits. Niestety jego karierę przerwał poważny wypadek w 2003 roku. Incydent na torze spowodował uszkodzenie rdzenia kręgowego, przez co po dziś dzień porusza się o wózku inwalidzkim. Była to jednak silna osobowość i owe zdarzenie go nie złamało. W celu zgromadzenia zasobów finansowych na leczenie Carlosa zorganizowano turniej, na którym obecne były takie legendy jak Sam Ermolenko czy Gary Havelock. Dzięki twardemu charakterowi, a także wsparciu środowiska i kibiców pokonał przeciwności losu, a po zakończeniu kariery żużlowej startował w wyścigach midgetów. Innym ważnym zawodnikiem z tego okresu był Luis Alberto Vallejos, który kilkukrotnie zdobył Puchar Argentyny, a także jeździł za granicą, chociażby w lidze niemieckiej czy eliminacjach do indywidualnych mistrzostw świata. Jeden z emerytowanych argentyńskich zawodników, Jorge Omar Turion, opowiedział w wywiadzie, że uprawianie tego sportu kosztowało go wiele poświęcenia. Na żużel przeznaczył ogromną część swojej młodości. Gdy jego rówieśnicy bawili się i imprezowali, on trenował, ale ani trochę tego nie żałuje. Równie wiele co on musieli pracować jego mechanicy, z którymi przygotowywał silniki. Niekiedy, podobnie jak dzisiejsi zawodnicy europejscy, w jeden weekend miał do objechania 3 zawody w 3 różnych miastach. I każde z nich były ważne, gdyż sprzęt kupował właśnie za pieniądze z wygranych. Oprócz tego mógł liczyć jedynie na wsparcie mieszkańców małego miasta Carhue, z którego pochodził. Wzruszającym momentem już po zakończeniu kariery było dla niego pojawienie się wystawy poświęconej wyścigom na żużlu w Muzeum Sportu w Bahia Blanca, gdzie sam podarował kilka własnych pamiątek. A to tylko jeden przykład, bowiem przez argentyński żużel przewinęła się masa osób i niemożliwym jest opowiedzenie historii każdej z nich, choć zapewne każda jest fascynująca. To tylko pokazuje, jak poważnym jest ono przedsięwzięciem, czymś więcej niż tylko niszowym hobby kilku zapaleńców. Po roku 2000 sytuacja argentyńskiego speedwaya była bardzo podobna jak w latach 80. i 90. Południowoamerykańskie stadiony przyciągały kolejnych żużlowców z Europy, chcących trenować podczas okresu zimowego, a rywalizowali z nimi prosperujący zawodnicy lokalni.
których niestety żaden nie mógł w pełni zaistnieć na świecie. Wyjątek stanowił jedynie Lisandro Husman, który kilkukrotnie stanął na podium indywidualnych mistrzostw Argentyny, jeździł w lidze duńskiej i norweskiej, a nawet w eliminacjach do Grand Prix. Warto wspomnieć, że w latach 90. pojawiła się koncepcja 2 sezonów rocznie. Indywidualne mistrzostwa Argentyny zaczęto nazywać letnimi, a nawet międzynarodowymi, a do kalendarza doszły mistrzostwa zimowe, organizowane po dziś dzień. Przy czym należy zaznaczyć, że w Argentynie pory roku działają odwrotnie niż w Polsce. Lato trwa od grudnia do lutego, a zima od czerwca do sierpnia. Zasady tego sportu w Argentynie także odrobinę różnią się od europejskich. Czasami w biegu startuje 5 lub więcej zawodników. Występuje też kilka innych udziwnień. Zdarza się na przykład, że po upadku jednego z rajderów wyścig nie jest przerwany, a reszta musi jechać z ograniczoną prędkością, podobnie jak w Formule 1. Niektórym Europejczykom trudno jest więc przyzwyczaić się do panujących tam standardów. Gdy wydawało się, że Speedway już nigdy nie rozwinie się tam na naprawdę światowy poziom, pojawiła się nowa nadzieja argentyńskich kibiców. W 2008 roku mistrzostwa wygrał Nicolas Covatti. Wszyscy widzieli w nim wielki potencjał, ale Nico miał świadomość, że to nie wystarcza i w ojczyźnie nie ma szans na osiągnięcie sukcesu. Poleciał zatem do Włoch i zdobył tamtejszą licencję. Szybko okazało się, że jest on mocniejszy od rodzimych zawodników, przez co zapracował sobie na stałe miejsce w reprezentacji, a w końcu na dziką kartę podczas Grand Prix Włoszech w 2012 roku. To wtedy usłyszał o nim świat żużla. Zdobył tylko 3 punkty, ale jak na debiutanta i tak był to dobry wynik, szczególnie że pokonał chociażby Fredrika Lindgrena. Krótko po tym podpisał kontrakt z angielskim Birmingham Brumbies, od tamtego czasu regularnie występując na brytyjskich torach, a także związał się z polskim KSM-em Krosno, gdzie odjechał jedno spotkanie. W 2016 roku poszedł do Stali Rzeszów, ale po niestawieniu się na jeden mecz nałożono na niego karę w wysokości 50 000 złotych. Rok później przeszedł do Lokomotywu Daugavpils, ale klub nie skorzystał z jego usług, bo nie stać ich było na opłacenie grzywny. Obecnie nie wiadomo, czy Covatti wystąpi jeszcze w polskiej lidze, ale oby tak się stało, gdyż to naprawdę zawodnik na poziomie, który otarł się o awans do Grand Prix i nieraz objeżdżał światową czołówkę. Bjarne Pedersena, no i teraz Lindgren stawia sobie za punkt honoru dogonienie i wyprzedzenie mniej doświadczonego zawodnika, chociaż drużyna Birmingham Brumbies rozmawia z Covattim i na dniach pewnie zostanie przyłożona pieczęć, podpisy i Nicola Covatti zostanie zawodnikiem tego klubu brytyjskiej Elite League. No i 2 punkty dowiózł, niesamowite. Wielkie brawa, wstaniemy znowu? No, wstaniemy, proszę Brawa, bardzo, brawa dla zawodnika. Covattiego za piękną walkę, za piękną postawę, za piękną sylwetkę, którą zapamiętamy z tego turnieju na pewno. Niki 3 po starcie punkty. wręcz na jednym kole pojechał jako pierwszy, ale to co zrobił nasz zawodnik rodem z Argentyny. 2 punkty dopisujemy, razem 3, a tak nie wierzyliśmy w niego. Prawdopodobnie najlepszym czasem dla argentyńskiego żużla był rok 2012. Działacze FIM nareszcie zwrócili uwagę na ten egzotyczny kraj. Armando Castaña, weteran torów Bahia Blanca, poleciał tam w celu zapoznania się ze stanem obiektów, na których można byłoby zorganizować zawody wysokiej rangi. Był zaskoczony tym, co zobaczył. Sport trzymał się tam bowiem lepiej niż w wielu krajach Europy. Kilkadziesiąt zawodników korzystających ze stosunkowo dobrego sprzętu, w tym juniorzy i mini żużlowcy, a także duże zainteresowanie kibiców. Dobre wrażenie sprawiło, że powierzono Argentyńczykom zorganizowanie 2 ostatnich etapów finału indywidualnych mistrzostw świata juniorów w listopadzie. Nie obyło się niestety bez problemów. Decyzja ta była przez wielu przyjęta negatywnie, również przez zawodników. Bojkot zapowiedział m.in. Wacław Milik. Powodem były duże koszty. FIM co prawda finansowała transport sprzętu, ale narzucała ograniczenia, np. możliwość zabrania jedynie jednego mechanika. Ostatecznie jednak udało się dojść do porozumienia z Czechem. Mniej szczęścia miał Aleksander Łoktajew, który nie zdołał wyposażyć się w wizę na czas, ale ostatecznie turnieje odbyły się, a organizacja stała na wysokim poziomie. Do tego w drugim finale wygrał Polak, Maciej Janowski. Pojechali wtedy także najbardziej obiecujący zawodnicy argentyńscy: Facundo Albin, Fernando Garcia, Facundo Cuela, Alejandro Iglesias i Sebastián Clemente. Najlepiej zaprezentował się Albin, ale każdy z nich zdobył choć 1 punkt. Pod koniec 2012 roku zapowiedziano udział Argentyńczyków w eliminacjach do drużynowego Pucharu Świata. Niestety finalnie nie doszło to do skutku, a zastąpili ich Francuzi.
Co do Polaków, nie tylko popularny Magic zdołał zwyciężyć na odległych argentyńskich torach. Mistrzem kraju w 2015 roku został Jakub Jamruk. Był to pierwszy w historii złoty medalista indywidualnych mistrzostw Argentyny z Polski. Ciekawie opisywał on jazdę za granicą. Przed wyjazdem nie nastawiałem się na walkę o tytuł. Nasłuchałem się bardzo złych rzeczy o argentyńskim żużlu i cały czas myślałem, jak to będzie. Postanowiłem sobie, że mimo wielu przeszkód pojadę tam, bo jak nie spróbuję, to nigdy się nie dowiem, jak jest naprawdę. To był strzał w dziesiątkę. Gdy zobaczyłem, że wszystko jest w należytym porządku i założyłem kask, to celem od razu stało się zwycięstwo. W pierwszym turnieju zdobyłem tam tylko 3 punkty i nie zanosiło się na końcowy sukces. Zawody są tam na dobrym poziomie. Mają swoje dziwne zasady, ale mówiłem im od razu, co jest złe, a co dobre i starali się to szybko poprawić. Chcą kopiować Europę i marzą o wielkim żużlu na światowym poziomie. Nawierzchnia w Bahia Blanca to piasek z plaży z dodatkiem jakiejś glinki. Zachowuje się rewelacyjnie, jest szybka i bezpieczna. Szpryca spod koła nie jest ostra, że zbija zaraz koła i ramę, a smak ma słodki. Byłem w szoku, gdy goniłem rywali i miałem słodko w ustach. Na innych torach jest nawierzchnia podobna do czarnej ziemi, ale również zachowuje się świetnie. Nie rozrywa się i pozwala na walkę. A co najważniejsze, na wszystkich torach nie ścierała się bardzo opona. Potrafiłem całe 5 biegów przejechać na jednej, a na półfinał i finał już zakładałem nową. Jest to bardzo istotne w Argentynie, bo opona jest 3 razy droższa niż w Europie. W 2017 roku puchar znowu trafił do Polaka, Dawida Stachyry. Wicemistrzem został Paweł Miesiąc, a 5. miejsce zajął Mariusz Fierlej. A to nie wszystkie sukcesy naszych rodaków w Ameryce Łacińskiej. Jeżeli chodzi o Argentynę, no ja tam wracam naprawdę z miłą chęcią. Wygląda to całkiem dobrze. Od 2 do 17 śpimy w dzień, tylko dlatego, bo upały są tak duże, że po prostu nie idzie wytrzymać. Sklepy są pozamykane i jest tak zwana siesta. Zawody zaczynają się około 20, kończą o 2 w nocy. I co, jest tam dużo klas, 50, 125, 250 i 500. Także tak jak mówię, zawody trwają 6 godzin i kończą się późną nocą. Złe wspomnienia związane z argentyńskim speedwayem ma niestety Adrian Gomulski, którego po jednym z meczów pobiła grupka chuliganów. W polskich mediach głośno było też na przykład o trzymaniu przez argentyński urząd celny sprzętu naszych zawodników. Przez to wszystko w oczach polskiego kibica tamtejszy żużel wydawać się może chaotyczny, niebezpieczny i źle zorganizowany. Nie zgadza się z tym jednak wspominający bardzo pozytywnie swój pobyt tam Dawid Stachyra, który zachwycał się gościnnością i życzliwością Argentyńczyków. Paweł Miesiąc chwalił z kolei Bahia Blancański tor, ponoć świetnie mu się na nim ścigało. Z uśmiechem wypowiadał się także o tamtejszej kuchni. Polacy spędzają tam cały sezon, a więc około 3 miesiące, mając zapewnione zakwaterowanie w domu z garażem. Taki wyjazd jest więc dla nich przedłużeniem sezonu, ale też urlopem. Wyglądało na to, że wszystko szło w dobrym kierunku i Argentyna stanie się wreszcie znaczącą siłą. A jednak, po świetnym 2012 roku znów nastąpił regres. Działacze FIM zapamiętali kontrowersje wokół zawodów w Bahia Blanca, a ich przeciwnikom dodatkowy argument dała tragiczna śmierć słoweńskiego zawodnika Matije Ducha na początku 2013 roku. Zawodnik ten zderzył się z innym, a następnie uderzył w stworzoną z twardych opon bandę. Po kilku dniach w szpitalu zmarł. Wszyscy bardzo to przeżyli. Sytuacja ta zrodziła również kolejne dyskusje o bezpieczeństwie czarnego sportu. W celu upamiętnienia zawodnika organizowany jest turniej ku jego czci. Od tamtego momentu żadne wysokiej rangi wydarzenie żużlowe nie trafiło do Argentyny. Wielką nadzieją są dalej niektórzy zawodnicy. Nicola Covatti w Europie radzi sobie coraz lepiej. Fernando Garcia w 2018 roku zadebiutował w Premiership i zrobił bardzo dobre wrażenie. A Facundo Albin podpisał kolejny kontrakt z Rawiczem na sezon 2019. Polscy kibice zdążyli się już poznać na jego ostrym stylu jazdy i ogromnej ambicji. Jest też paru innych zawodników, którzy odnaleźliby się na niższych szczeblach rozgrywek w Europie, ale póki co tylko tym udało się tego dokonać. W kraju zbyt wiele nie osiągnął, bo sytuacja znów zaczęła się pogarszać. Przykładowo w 2018 roku odbyło się jedynie 6 rund mistrzostw krajowych, kiedy na przykład w obfitym roku 2012 było ich aż 13. Martin Marchegiani, administrator Speedway Total, największej strony zajmującej się argentyńskim żużlem, w rozmowie opowiedział mi, że na tak zły stan złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim wysoka cena dolara, wraz z którą wzrosły również ceny sprzętu. Uprawianie tego sportu stało się więc niesamowicie drogie. Należy pamiętać, że zawodnicy z Argentyny muszą kupować części albo od innych żużlowców, albo sprowadzać je z zagranicy, gdzie dochodzi jeszcze niemały koszt transportu.
Nadzieją są lokalni sponsorzy, ale to kropla w morzu potrzeb, a duże firmy nie są zainteresowane inwestowaniem w Speedway. Innym czynnikiem jest słaba organizacja. W 2018 roku odbyło się zaledwie 20 spotkań. Często zawody zapowiadane są z dnia na dzień, a działacze luźno podchodzą do kalendarzy zawodów albo w ogóle ich nie tworzą. O utworzeniu ligi nawet nie ma mowy. Organizatorzy skupiają się jedynie na pojedynczych turniejach indywidualnych. Niestety również obiekty są w coraz gorszym stanie. W całej historii argentyńskiego żużla powstało prawie 50 torów, z czego dziś istnieje zaledwie kilka. Carlos Casares, Colonia Baron, Bolivar, Daire, Belloc czy Olavarria. Większość z nich jest w złym stanie, wręcz na skraju opustoszenia. Nawet ikoniczna Bahia Blanca trzyma się coraz gorzej, a co najważniejsze, to przede wszystkim tor do wyścigów samochodowych typu midget. Żużel odbywa się tam tylko wyjątkowo. A czy na przykład argentyńscy zawodnicy byliby zainteresowani wystawieniem swojej drużyny do polskiej ligi? W końcu i tak najlepsi z nich przyjeżdżają, a nawet mieszkają w Europie. I rzeczywiście byliby, ale aby tego dokonać, potrzebowaliby dobrych menadżerów, mechaników, sponsorów, transportu, a jak na razie nie są w stanie nawet wystawić własnej reprezentacji na Mistrzostwa Świata. Zapytałem Martina również o stosunek kibiców do Nicolasa Covattiego. Jak reagują na to, że ich najlepszy zawodnik reprezentuje inny kraj? Ponoć początkowo było to odbierane różnie, ale ostatecznie każdy zrozumiał, że to dla niego jedyna szansa na rozwój. Nicolas jest prawdziwą legendą argentyńskiego żużla. Kibice go uwielbiają, a gdy tylko znajduje się w obsadzie turnieju, frekwencja na stadionie wzrasta nawet 4-krotnie. Covatti nie wstydzi się swoich barw i chętnie akcentuje je na motocyklu czy kewlarze. Wszyscy mają świadomość, że gdyby tylko mógł, ścigałby się pod argentyńską flagą. Mój rozmówca zarzucił również zawodnikom brak zjednoczenia. Ponoć nie pomagają sobie nawzajem i nie ma dobrej współpracy między żużlowcami, organizatorami, klubami, a nawet klarownego porozumienia z FEBą. FEBą to argentyńska federacja motocyklowa, która zarządza również żużlem. Wbrew pozorom nie jest to kozioł ofiarny, na którego zrzucane są wszelkie nieprawidłowości. Nie można odmówić im wielu dobrych zmian, np. wprowadzenie systemu 20-biegowego, sprowadzenie do kraju turnieju U21, wystawienie Argentyńczyków do eliminacji do Grand Prix, wprowadzenie dmuchanych band na torach itd. Ale nie da się ukryć, że żużel nie jest ich priorytetem. Warto przy okazji zacytować słowa Adriana Gomulskiego. Tamtejszy żużel i federacja to w zasadzie jeden człowiek, który ma sporo pieniędzy i robi na tym sporcie niezły biznes. To on wymyśla przepisy, jest też sędzią na zawodach i o wszystkim decyduje. Prawdopodobnie mówił on wtedy o prezesie FEBą, Cristobalu Mulecie. Oczywiście pojawia się także pomysł zorganizowania Grand Prix, ale Argentyńczycy woleliby najpierw coś mniejszego, jak na przykład U21, bo indywidualne mistrzostwa świata są droższe, a zainteresowanie byłoby podobne. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w 2012 roku przybyło około 3,5 tysiąca ludzi, a na finał Mistrzostw Argentyny tego samego roku aż 9 tysięcy. Wygląda na to, że wolą to co znają i chętniej wybierają się na występ rodzimych zawodników. Na Speedway Grand Prix przyszłoby pewnie nie więcej niż 5 tysięcy osób, no chyba że dziką kartę dostałby Covatti. Podsumowując, żużel może nie cieszy się w Argentynie takim kultem jak w Polsce, ale mimo że kraj ten znajduje się setki kilometrów od Europy, znajdziemy tam więcej czynnych zawodników niż w wielu państwach starego kontynentu. Brakuje jak zwykle pieniędzy. Gdyby tylko ktoś zainwestował w rozwój tamtejszego Speedwaya, bez wątpienia wyrośliby na kolejną potęgę. Pasjonaci wierzą, że żużel nigdy tam nie umrze, bo niejednokrotnie przeżywał już kryzys, a mimo to dalej twardo się trzyma. Póki co pozostaje liczyć na to, że pojedynczy zawodnicy argentyńscy startujący w Europie będą coraz mocniejsi. W październiku 2018 roku pojawiły się informacje o remoncie toru w Bahia Blanca i przygotowaniu go nawet do zorganizowania Grand Prix. Czas pokaże, co wyjdzie z tych planów.
Zwróćmy przede wszystkim uwagę, że to coś doprawdy pięknego, że w tak odległym kraju ludzie zainteresowali się tym niszowym sportem i nie zapominają o nim mimo wielu problemów, jakie napotyka. A ponieważ tak naprawdę na nasze barki prędzej czy później spadnie przyszłość tej dyscypliny, zwracajmy uwagę na takie miejsca jak Argentyna, gdzie jak nigdzie indziej widać pasję, chęci, zaangażowanie i ogromny potencjał, by się rozwinęła.